Cześć Maciej. Cześć Piotr. Maćku, spotkaliśmy się dzisiaj, aby przybliżyć naszym widzom tematykę systemów SIEM-owych. Chciałbym, żebyś opowiedział mi i wyjaśnił, skąd potrzeba w organizacjach gromadzenia logów, po co te logi możemy przechowywać i co z takimi logami możemy zrobić. Bardzo ważne pytanie i bardzo ważne zagadnienie. Właściwie możemy zaryzykować takim stwierdzeniem, że każdy, nawet średnio zaawansowany system teleinformatyczny, czy to aplikacja, czy urządzenie, generuje pewnego rodzaju dane. Są to dane diagnostyczne, generalnie informacje dla użytkownika o tym, co dzieje się z daną aplikacją, z danym systemem. I często ten obszar konfiguracji rozwiązań teleinformatycznych zostawiamy w pewnym sensie w takim wydaniu domyślnym. Pomijamy go na etapie implementacji, co przysparza nam finalnie pewne kłopoty, ponieważ właśnie w tych informacjach między innymi odnajdziemy dane, które pozwolą nam zdiagnozować przyczyny występujących problemów, występujących anomalii. I to jest jak gdyby, odnosząc się do Twojego pytania, pierwszy z obszarów, z którego wynika fakt i potrzeba gromadzenia logów. To właśnie logi, zdarzenia, dzienniki informacyjne systemów informatycznych pozwalają nam na etapie diagnozy problemów dotrzeć do źródłowej przyczyny tych zjawisk negatywnych, które obserwujemy. Druga istotna kwestia związana generalnie ze specjalizacją Bakotechu, czyli bezpieczeństwem teleinformatycznym, to jest takie stwierdzenie, które z punktu widzenia praktycznego jest jak gdyby fundamentem bezpieczeństwa. To fakt, że bezpieczeństwo to de facto dane. Aby móc stwierdzić, że mamy do czynienia z jakimś włamaniem, stwierdzić, że mamy do czynienia z naruszeniem polityk bezpieczeństwa informacji, musimy mieć tak naprawdę dane potwierdzające fakt wystąpienia takiego zjawiska. I to również miejsce, w którym pojawiają się logi. To systemy teleinformatyczne zabezpieczające takie jak firewall, jak nawet antywirusy będą informowały nas o tym, że wykryły różnego rodzaju naruszenia bezpieczeństwa naszych zasobów teleinformatycznych. Więc to jest drugi z obszarów, dla których generalnie warto gromadzić logi. Często bywa też tak, i to jest trzeci obszar, że po prostu jesteśmy zmuszeni do tego, żeby te logi gromadzić. To jest obszar takich uwarunkowań formalno-prawnych, czyli nasza firma, która zajmuje się jakimś zagadnieniem biznesowym, jakąś aktywnością biznesową, często podlega albo ustawodawstwu, albo unormowaniom, które po prostu zmuszają nas do tego, żeby przechowywać logi w jakimś horyzoncie czasowym, z reguły długim horyzoncie czasowym. Potem na etapie audytów my musimy udowodnić właśnie audytorom, że my mamy przygotowaną infrastrukturę w taki sposób, że jesteśmy w stanie zapewnić rozliczalność tego, co się dzieje w naszym środowisku teleinformatycznym, czyli być w stanie sięgnąć do dowolnego punktu w czasie, w którym przechowujemy logi i udowodnić, jaki użytkownik, jakie akcje wykonał, co działo się generalnie z naszym całym środowiskiem teleinformatycznym. Więc to są wedle mojej oceny takie trzy główne obszary, które po prostu powodują, że każda organizacja, niezależnie od skali, powinna gromadzić logi, a nie zawsze tak jest. Jeśli dobrze zrozumiałem, to każdy system informatyczny od brzegu sieci aż po końcówkę jest w stanie generować logi, czyli te eventy. Dobrze? Powiedz mi w takim razie, jak systemy typu SIEM, na naszym przykładzie, na przykładzie Energy Log Server, jak radzą sobie z przechowywaniem w moim ujęciu bardzo dużej ilości danych? To jest kolejne dobre pytanie, ponieważ nakreśliliśmy jak gdyby potrzebę składowania tych logów z każdego systemu teleinformatycznego, który potrafi logi generować. Nie tylko systemu, tylko nawet aplikacji, jeśli to nie będzie kalkulator w systemie operacyjnym Windows. Więc też w zależności od skali i tempa rozwoju organizacji możemy stanąć przed takim faktem, jak rozmiar taki ogólny miejsca, czy to będzie baza danych, czy jakieś inne repozytorium, w którym przechowujemy te logi. Więc decydując się na zakup systemu SIEM, czy wdrożenie generalnie systemu SIEM, musimy wziąć pod uwagę, jak platforma od strony technicznej jest przygotowana do tego, żeby się skalować, rosnąć razem z naszymi potrzebami. Może rozwijając w ogóle sam skrót SIEM,
to jest generalnie klasa rozwiązań służących do zarządzania zdarzeniami właśnie z obszaru bezpieczeństwa. Wszelkimi informacjami, które są zarówno logami diagnostycznymi, informującymi o zdrowiu urządzeń, ale również takimi logami, które mówią o tym, że na przykład doświadczyliśmy włamania bądź infekcji antywirusowej, więc tych informacji finalnie gromadzonych w systemie może być bardzo dużo. I tutaj bardzo dobra informacja dla wszystkich, którzy potencjalnie będą zainteresowani rozwiązaniem SIEM polskim Energy Log Server, to fakt, że tym silnikiem, tym elementem, w którym będziemy przechowywać logi, jest dobrze znany produkt, czy dobrze znane rozwiązanie o nazwie Elasticsearch. Wystarczy wspomnieć, że na tym właśnie rozwiązaniu bazuje Wikipedia, bazuje Adobe Cloud, Netflix i wiele innych firm, ponieważ Elasticsearch to nie jest typowa baza danych. To jest silnik wyszukiwania pełnotekstowego, który jest niezwykle wydajny, skalowalny, który jest natywnie klastrowalny i rozpraszalny, więc w bardzo łatwy sposób możemy nasz system do przechowywania logów skalować, rozbudowywać od instancji jednowęzłowej do klastra, który będzie zawierał finalnie kilkadziesiąt węzłów razem z rozwojem potrzeb naszej organizacji. Czyli mamy logi. Te logi są bazą dla naszego systemu SIEM-owego. Natomiast z tego, co mi wiadomo, SIEM-y nie tylko powinny przechowywać te dane, jak również korelować poszczególne zdarzenia, wykrywać incydenty i informować przynajmniej operatorów takich systemów o tym, że jakiś incydent bądź alert miał miejsce. Gdybyś opowiedział na przykładzie właśnie Energy Log Server, jak taka korelacja się odbywa, jakie akcje możemy podjąć? Jasne. Naturalną czynnością, którą powinniśmy wykonać po zgromadzeniu logów w jednym miejscu, jest wykorzystanie tak naprawdę potencjału, który tkwi w tych danych. Informacja jest aktywem, wiemy to od dawna, i w logach, które zbieramy z naszej całej infrastruktury, możemy odnaleźć wiele cennych danych, wiele cennych informacji, które nie wprost są obecne w jednym zdarzeniu, natomiast użyłeś słowa korelacja, łącząc właśnie te zdarzenia pochodzące na przykład z routerów brzegowych, firewalli brzegowych, z serwerów, na przykład kontrolerów domeny w naszej organizacji, łącznie z informacjami, które mamy zebrane z końcówek, jesteśmy w stanie wykryć bardzo zaawansowane formy naruszeń bezpieczeństwa naszej organizacji, łącznie z tym, że komuś udało się na przykład przełamać zabezpieczenia i znaleźć sposób do wejścia do naszej firmy w tak sprytną metodą, że nie zostało to wprost wykryte przez na przykład UTM-y brzegowe. Więc w tych danych tkwi ogromny potencjał, dlatego też pierwsza warstwa gromadzenia danych, czyli takie centralne repozytorium logów, to jest fundament każdego systemu SIEM, natomiast w każdym szanującym się systemie SIEM musi być obecny również drugi element, czyli ta warstwa korelacyjna. To jest nic innego jak zestaw reguł, najlepiej jak one są dostarczane w jak największej ilości przez producenta danego systemu SIEM, ale oczywiście też z elastycznością możliwości konfiguracji ich przez nas samych, które w sposób zautomatyzowany będą w stanie wykryć wszelkiego rodzaju anomalie. Jakie to anomalie zależy od specyfiki potrzeb naszej organizacji. Ważne, żeby system SIEM, a tak jest w przypadku Energy Log Servera, był elastyczny i był w stanie dopasować się do instytucji prowadzących różny biznes i posiadających różnego rodzaju infrastrukturę teleinformatyczną. Co istotne, to w przypadku Energy Log Servera, co jest ogromną zaletą na etapie implementacji, w tak zwanej przysłowiowej paczce instalacyjnej otrzymacie Państwo od razu bogaty zestaw kilkuset gotowych reguł adresujących statystycznie najczęściej występujące obszary teleinformatyczne w każdej organizacji, oczywiście z możliwością jak gdyby kustomizacji, dostosowania do własnych potrzeb. Czyli mówisz, że po implementacji, po wdrożeniu Energy Log Servera z paczki mamy gotowe reguły korelacyjne, które de facto mogą rozpocząć działanie zaraz po instalacji. Dokładnie tak. Wydać się może, że na pierwszy rzut oka, jaka jest w tym zaleta z punktu widzenia organizacji. No, zaletą niewątpliwie jest to, że nie ma chyba współcześnie firmy, zarówno w Polsce, jak i za granicą, która cierpi na taki nadmiar budżetu, że jest w stanie zatrudniać nieograniczoną liczbę osób w działach IT, więc tutaj zawsze występuje deficyt siły roboczej, trochę upraszczając. Dlatego każda forma automatyzacji w sytuacji szczególnie
kiedy mamy do czynienia z zagrożeniami bezpieczeństwa, gdzie potrzebne są szybkie działania w pewnym sensie ustrukturyzowane i opisane w procedurach po to, żeby nie popełnić błędu, każde narzędzie automatyzujące ten obszar stanowią ogromną wartość dla firmy, po prostu odciążając działy IT z nadmiaru aktywności, które muszą wykonywać i tak czy tak będąc obciążonymi innymi działaniami operacyjnymi. Czyli bylibyśmy w stanie dać operatorom systemu SIEM rozwiązanie, które automatyzuje ich codzienne prace na przykład, prawda? Dokładnie tak. I ten obszar automatyzacji to jest istotne zagadnienie i fajnie, że poruszyłeś, Piotr, ten temat, ponieważ w przypadku Energy Log Servera ta automatyzacja obejmuje nie tylko takie proste poinformowanie operatora, nazwijmy to systemu SIEM, w formie jakiegoś e-maila czy też wiadomości w samej konsoli SIEM-a. Natomiast w przypadku Energy Log Servera, który wydaje się na pierwszy rzut oka takim pasywnym systemem do zbierania logów, mamy dużo narzędzi pozwalających na pewne proaktywne zadziałanie tego rozwiązania. Jakie to są obszary? Możemy skojarzyć z każdą regułą korelującą, de facto regułą generującą alerty, również akcje. Tymi akcjami mogą być, tak jak wspomniałem, po prostu wysłanie komunikatu w formie e-maila, czy też założenie tak zwanego ticketu sprawy w systemie ticketowym, wysłanie SMS-a, wiele takich czysto informacyjnych elementów. Natomiast może być też wygenerowanie akcji, która jest skryptem powłoki systemu operacyjnego, na którym jest posadowiony Energy Log Server, a to pozwala nam tak naprawdę przekonfigurować każdy element naszej infrastruktury teleinformatycznej. Czy to na przykład będzie jakiś system EDR-owy na końcówce po to, żeby wyizolować hosta, czy na przykład nasz UTM po to, żeby doprowadzić do tego, żeby intruz, haker został odcięty od komunikacji zwrotnej z internetu. Czyli z tej na pierwszy rzut oka pasywnej platformy finalnie uzyskujemy narzędzie, które w pełny sposób jest w stanie zareagować w sposób zautomatyzowany, co ważne i trzeba to podkreślić, na wykrycie dowolnego incydentu zagrażającemu bezpieczeństwu naszych zasobów. Jasne. Czyli jeśli dobrze Cię zrozumiałem, tak mamy systemy SIEM. SIEMy z reguły są rozwiązaniami pasywnymi, czyli przyjmujemy logi, korelujemy je. Energy Log Server jest w stanie zautomatyzować poszczególne prace, zareagować bazując na wcześniej napisanych scenariuszach i opisanych incydentach automatycznie bez de facto obsługi operatora, prawda? Dokładnie tak. I tu wkraczamy w taki obszar, który jest ujęty w terminie SOAR, czyli takich platform służących automatyzacji generalnie działań w teleinformatyce szeroko pojętej. W przypadku Energy Log Servera mamy do czynienia jeszcze w portfolio producenta z innym produktem, o którym pewnie dzisiaj nie będziemy długo mówić, natomiast sam Energy Log Server też może być potraktowany jako narzędzie SOAR-owe, ponieważ oprócz tych akcji, o których wspominałem, mamy dostępne jako takie akcje responsywne czy aktywności responsywne, również coś, co jest określone mianem playbooka. Playbook w przypadku Energy Log Servera może przybrać dwie formy. Albo to będzie też skrypt, który w sposób automatyczny wykona pewne zdefiniowane przez nas akcje, albo to będzie instrukcja postępowania dla osoby, której powierzymy rozwiązanie danego problemu wychwyconego przez Energy Log Server, która opisuje krok po kroku konieczny do wykonania czynności. Wszystko to po to właśnie, tu wracam do tego, o czym mówiłem wcześniej, żeby w sytuacji wyjątkowej, w sytuacji awaryjnej, kiedy działamy pod wpływem stresu, nie popełnić błędu. To operator, technik, który zajmuje się opieką danym systemem informatycznym, który uległ awarii albo na przykład został złamany, powinien mieć gotową instrukcję postępowania, krok po kroku prowadzącą go przez tak naprawdę czynności niezbędne do tego, żeby przywrócić operacyjnie daną platformę w organizacji. Dobrze, czyli podsumujmy. Energy Log Server, platforma, która zbiera nam logi z całej infrastruktury, niezależnie od tego, czy mówimy o systemach, routerach, przełącznikach, serwerach, czy też nawet aplikacjach, jak również logi z końcówki. Bylibyśmy w stanie skorelować te wszystkie zdarzenia, czyli wszystko to, co dzieje się pomiędzy nimi. Bylibyśmy w stanie automatycznie reagować na podstawie tych playbooków.
Całkiem nieźle. Chcesz zaskoczyć mnie jeszcze jakimiś funkcjonalnościami? Pytanie jest podchwytliwe, oczywiście, że tak. To nie wszystko, ponieważ w systemie Energy Log Server odnajdziemy też wiele dodatkowych modułów, które zwiększają zakres przede wszystkim informacyjny, do których jest w stanie sięgnąć nasz system SIEM. Oprócz takich typowych kanałów pobierania danych, bo o tym nie mówiliśmy, jak protokoły syslog, jak pobieranie pasywne, tak zwany polling SNMP, Energy Log Server posiada taki moduł o nazwie SIEM. To jest tak naprawdę dobrze znany projekt open source'owy Wazuch, który czyni albo ubogaca platformę Energy Log Server o moduł EDR-owy bądź XDR-owy. To kwestia tego, czym różni się EDR od XDR. Natomiast zmierzam do tego, że jesteśmy w stanie sięgnąć z jednej platformy bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych narzędzi do tego, co się dzieje na naszych hostach i końcówkach, nawet jeśli one nie mają zdefiniowanego wysyłania logów gdziekolwiek do jakiegoś centralnego repozytorium logów. Jeden mały agent zbiera nam wszystkie informacje o tym, co się dzieje na hoście, a co się dzieje, przez co się dzieje, rozumiem, zalogowanych użytkowników, działające procesy, inwentaryzację oprogramowania, sprzętu, łącznie z tym, że w takim agencie jest też dostępny moduł skanera antywirusowego, co tak naprawdę z punktu widzenia dbania o bezpieczeństwo organizacji jest fundamentem, to znaczy łatanie dziur ucina podstawowy kanał komunikacji wejścia hakerów do naszej organizacji. Więc w jednej platformie odnajdziecie Państwo kompleksowe środowisko do zbierania logów przekrojowo z całej organizacji, a dodatkowo, gdybyście na przykład nie posiadali albo nie skonfigurowali takich narzędzi analizujących to, co się dzieje w sieci, na przykład w kontekście ruchu, statystyk, tak zwanych przepływów flowowych, to w przypadku Energy Log Servera też mamy dodatkowy moduł, sondę taką sieciową, do której po prostu wpuszczamy kopię ruchu sieciowego i tym sposobem mamy w naszych pulpitach dostępne dane pokazujące tak naprawdę, jak nasza organizacja komunikuje się ze światem i w drugą stronę, również w obszarze bezpieczeństwa. Jasne, dziękuję. Użyłeś słowa pulpity. Czy dobrze rozumiem, że razem z Energy mamy zestaw predefiniowanych dashboardów, na których pracownicy IT, operatorzy SOC-a, bezpiecznicy mogą od razu rozpocząć pracę i posługiwać się takimi template'ami? Dokładnie tak. Świetnie jest mieć logi w formie tekstowej w jednym repozytorium, natomiast praca na logach tekstowych jest raczej czymś, co ma miejsce w przypadku właśnie tych automatycznych skryptów, o których mówiliśmy, czy procesów wykrywających pewnego rodzaju korelacje. Z punktu widzenia percepcji człowieka jednak nic nie zastąpi formy graficznej reprezentacji danych. Łatwiej jest spojrzeć na jeden wykres i wychwycić szybko anomalię, niż przeglądać tysiące logów tekstowych, więc w przypadku Energy Log Servera też należy to podkreślić. Z paczki instalacyjnej mamy gotowy zestaw wizualizacji dla wielu takich najczęściej występujących usług, czy też platform w każdej firmie. One są potem skomponowane w takie pulpity, dashboardy, gdzie możemy tworzyć tematyczne zestawienia wizualizacji dla osób, które zajmują się jakimś wycinkiem, na przykład nie wiem, z sieciówką, zajmują się z serwerami Active Directory i tak dalej. Tutaj mamy pełną dowolność, pełną elastyczność i wsparcie zarówno nas jako Bakotechu i producenta na etapie implementacji po to, żeby dostosować tę warstwę wizualną do potrzeb indywidualnych każdej firmy. Dobrze. Dziękuję, Maćku. Mnie przekonałeś. Mam nadzieję również, że udało się nam przedstawić Państwu tematykę samych systemów SIEM-owych, dlaczego warto analizować logi, zbierać je w centralnym repozytorium, korelować te wszystkie zdarzenia i wychwytywać to, czego nie wychwyci ludzkie oko, a co możemy zautomatyzować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.